Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i zapraszam na recenzję Selvio Portable Timer. Sprzęt, który zaprezentuję, to przenośny zegar treningowy od firmy Selvio. Firma aktualnie w ofercie posiada tylko ten produkt i zajmuje się jego sprzedażą od końca 2020 roku. Timer produkowany jest w Chinach, ale Selvio posiada różnego rodzaju certyfikaty europejskie, a także opatentowała projekt tego zegara. Timer przychodzi do nas w takim opakowaniu. Moim zdaniem fajnie to wygląda, minimalistycznie, trochę oldschoolowo, trochę eko. Zobaczmy, co jest zawartością zestawu. Po otwarciu mamy jeszcze napis Master Your Time. I jak wyjmiemy sobie ten kartonik, oczywiście najważniejsza część, czyli zegar, kabelek do ładowania USB typu C, mała smyczka na rękę, pokrowiec, fajna sprawa, taki całkiem porządny i instrukcja obsługi. Selvio Timer wykonany jest z tworzywa sztucznego, ale dookoła pokryty jest jakąś formą takiej dosyć twardej gumy, przez co dobrze będzie leżał na różnych powierzchniach i jest przyjemny w dotyku. Całość wydaje się bardzo porządna, ponieważ nic tutaj się nie rusza, wszystko jest dobrze spasowane. W momencie, kiedy naciskam, nie słychać żadnych dźwięków, nic nie trzeszczy. Na plus także to, że ekran zabezpieczony jest folią, także podczas transportu też nic się tutaj nie wydarzy. Możemy sobie albo oderwać ten mały plasterek tak, żeby zachować sobie tą folię, no albo po prostu całą folię zabezpieczającą zdjąć. Jest to urządzenie przenośne o kompaktowych wymiarach, które bez problemu możemy schować do kieszeni. Jeżeli chodzi o dokładne wymiary, to długość 17,5 cm, wysokość 5,8 cm, głębokość 2,5 cm, a wysokość znaków 3,3 cm. Timer jest bardzo prosty w obsłudze poprzez panel znajdujący się na górnej części obudowy. Mamy tu 5 przycisków: Start, Stop, Mode, Edit, Set, Up i Down. Z boku obudowy znajduje się uchwyt do przyczepienia smyczki oraz port do ładowania USB typu C. Akumulator w tym urządzeniu to jest 3000 mAh, czyli spory, moim zdaniem wystarczy na bardzo długo. Producent podaje, że na 30 godzin użytkowania. Ja myślę, że może nawet na trochę dłużej, ponieważ nie jest to jakieś bardzo wymagające urządzenie, jeżeli chodzi o pobór energii. Jeżeli akumulator jest na wyczerpaniu, to niedaleko portu ładowania jest dioda w kształcie baterii i ona się wtedy zapali, żeby nas o tym poinformować. W momencie, kiedy podłączymy urządzenie do ładowania, to ta dioda zaczyna mrugać na kolor zielony i kiedy będzie w pełni naładowane, to przestaje mrugać i świeci się ciągłym zielonym światłem. Zegar ma z tyłu wbudowany magnes, dzięki czemu bez problemu możemy go przyczepiać na różnych metalowych powierzchniach, których zazwyczaj w siłowniach czy crossfit boxach nie brakuje. Sprawdzimy teraz, na ile dobrze magnes trzyma. Jak widać, timer dobrze się trzyma. Mogę poddać go jeszcze dodatkowemu obciążeniu. Położę półkilowy hantelek i możemy zobaczyć, czy zsuwa się względem otworu. Jak widać, nie. Trzyma się dobrze. Zobaczmy jeszcze kilogram. No, tu przez chwilkę się zsunął, ale teraz się trzyma. Także na pewno magnes jest wystarczająco mocny i jeżeli przyczepimy sam timer, no to będzie on się nam dobrze trzymał, nie będzie się przekrzywiał, nie będzie się zsuwał. Jakie możliwości daje nam Selvio Timer? Po uruchomieniu widzimy aktualną godzinę. Oczywiście trzeba ją wcześniej ustawić. Kolejne 3 funkcje to programowalne interwały i tu fajnie, ponieważ w ramach jednego interwału możemy zaprogramować każdą rundę inną.
możemy tak zaprogramować do 9 rund, czyli na przykład pierwsza runda to będzie 30 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku, kolejna to będzie 20 sekund pracy, 20 odpoczynku i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy zaprogramować taką klasyczną tabatę, czyli powiedzmy stałe rundy o stałym czasie pracy i przerwy, na przykład 20-10, no to możemy zaprogramować do 99 takich rund, ale wtedy nie widzimy, która runda aktualnie leci. Czyli jeżeli chcemy widzieć, że to jest pierwsza, druga, trzecia i tak dalej, no to możemy wtedy tylko 9 zaprogramować. No i troszeczkę dłużej to trwa, ponieważ każdą musimy programować indywidualnie. No ale plusem jest to, że mamy 3 takie interwały do ustawienia i w momencie, kiedy wyłączymy timer, włączymy go ponownie, no to one są cały czas zapisane. Więc możemy na przykład mieć dwie jakieś takie bardziej skomplikowane i jedną, powiedzmy taką, którą sobie programujemy zawsze na bieżąco. Kolejna funkcja to odliczanie w dół, czyli ustawiamy sobie albo jedną rundę, albo kilka, możemy ustawić do 99, na przykład czas 10 minut i w momencie, kiedy te 10 minut minie, no to odpala się kolejna runda 10-minutowa. Tu czas leci w dół, czyli od 10 do 0, tak samo rundy lecą od tylu, ile ustawimy do 0. Kolejna funkcja to odliczanie w górę, czyli to samo co poprzednio, tylko odwrotnie, bo idziemy od 0 i od pierwszej rundy do góry. Taka funkcja używana jest w crossficie do treningów typu EMOM, czyli every minute on the minute. Kolejna funkcja to stoper, po prostu klikamy i leci klasyczny stoper. Kolejna funkcja to alarm, można powiedzieć budzik, czyli możemy sobie ustawić godzinę, o której chcemy, żeby nasz zegar zaczął dzwonić. Tu nie ma funkcji snooze, czyli w momencie, kiedy wyłączymy alarm, no to on po prostu przestaje wydawać dźwięk i uruchomi się ponownie za 24 godziny, no chyba że go wyłączymy całkowicie, tak? Bo on może być włączony, może być wyłączony. Kolejna funkcja to jest odliczanie. I tu ciekawa sprawa, ponieważ zarówno w funkcji interwałów, jak i odliczania w górę i w dół możemy ustawić takie wstępne odliczanie, zanim zacznie się trening. I to może być od 0 do 10 sekund. Czyli na przykład, jeżeli tu ustawię sobie 10 sekund, a potem odpalę interwał, no to po kliknięciu start mam na początku 10 sekund odliczania, mogę się ustawić do danego ćwiczenia i po tych 10 sekundach dopiero rusza docelowy trening. I na końcu jest jeszcze funkcja beep, czyli ustawienie głośności. Tu mamy ustawienia od 0 do 5. 0 no to w ogóle nie ma dźwięku. Później prawdopodobnie miał być ten dźwięk coraz głośniejszy, natomiast ja zauważyłem, że od 1 do 3 rzeczywiście ten dźwięk jest po prostu głośniejszy. Natomiast 4. i 5. poziom wydaje mi się, że nie jest już dużo głośniejszy niż 3. Po prostu jest taki trochę zniekształcony ten dźwięk. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy tak miało być. Natomiast ta głośność jest wystarczająca. Nawet jeżeli leci w tle muzyka, no to na tej trójeczce naprawdę ten dźwięk jest słyszalny. I tu jeszcze jedna sprawa, przy tych interwałach, odliczaniu do góry, do dołu oraz tym odliczaniu wstępnym, zawsze 3 ostatnie sekundy wydają dźwięki, czyli mamy takie odliczanie 3, 2, 1 i wiemy, że czy dany czas pracy, czy przerwy, czy ogólnie ćwiczenie będzie się za chwilę rozpoczynało. Oczywiście jeżeli wyłączymy dźwięki całkowicie, no to wtedy nie będzie tego odliczania. Zaprezentuję jeszcze poziomy głośności timera, natomiast no, trzeba to przetestować indywidualnie. Ja postaram się trzymać go w podobnej odległości od mikrofonu cały czas. No i pokażę poziom 1, 3 i 5, tak dla porównania. Poziom 1, poziom 3 i poziom 5, który wydaje mi się, że jest albo podobny do 3, albo nawet troszeczkę cichszy. Pokażę jeszcze, jak wygląda, a bardziej jak brzmią 3 ostatnie sekundy, zanim rozpocznie się jakaś kolejna seria. Ustawiłem interwał, gdzie jest 6 sekund pracy, 4 sekundy odpoczynku w pierwszej serii i 10 sekund wstępne, zanim rozpocznie się trening. Mamy odliczanie. I teraz jest pierwsza seria, 6 sekund pracy, 4 sekundy odpoczynku. I tu też widzimy, że kolejna seria, którą ustawiłem, ma 20 sekund pracy. Podsumowując, moim zdaniem Selvio Portable Timer to bardzo fajna opcja zarówno dla trenerów personalnych,
małych sal treningu personalnego czy przygotowania motorycznego, sal fitness, ale także dla indywidualnych użytkowników. Oczywiście na rynku mamy dużo dostępnych aplikacji płatnych czy bezpłatnych do liczenia interwałów, stoperów itd. na nasze smartfony, no ale w momencie, kiedy mamy taki przenośny timer, no to nie musimy smartfona zabierać ze sobą na trening, albo możemy po prostu robić na nim coś innego, na przykład puszczać sobie bez problemu muzykę. Poza tym ze smartfonem zawsze jest taki problem, że no gdzieś trzeba by było go położyć, nie zawsze jest gdzie i w jaki sposób. Dodatkowo te cyferki na tym timerze raczej są lepiej widoczne, no i są większe niż będą na większości smartfonów. Także jeżeli ktoś potrzebuje w treningu stopera, czy robi jakieś interwały i potrzebuje odliczania, no to jest to naprawdę fajna propozycja. Jeżeli chodzi o cenę, to Selvio Portable Timer w tej chwili kosztuje $60, a stronę, z której można go kupić, podam w opisie do tego filmu. To wszystko w tym materiale. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, to zasubskrybuj kanał i bądź na bieżąco. Biceps, piona!